Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I jest to odcinek w typie starej Mamiko, starego internetu, za którym wielu z was tęskni i bardzo mnie to cieszy, bo to znaczy, że mogę takie vlogi nagrywać. Więc dla mnie to będzie sama przyjemność i w dzisiejszym odcinku chciałabym z wami pogadać o tym, czego nie lubię. Więc będę dzisiaj narzekać, a może bardziej obśmiewać pewne rzeczy, bo na przykład w ostatnim czasie bardzo popularna jest matcha. No i teraz chyba zyskam hejterów. Ja nie lubię matchy. Ja nie wiem, czy piłam kiedykolwiek dobrą matchę, a podróżowałam po Japonii wielokrotnie i mieszkam w Azji i naprawdę wiedzą tutaj, jak zrobić matchę, ale no nie. To nie jest w ogóle mój smak. No nie, to nie ten smak, po prostu to nie ten smak. I zawsze się zastanawiam, jak na przykład widzę takie TikToki, że ktoś nie lubi matchy i próbuje się do niej przekonać, to się zastanawiam, ale po co? Po co ty to robisz? Jak czegoś nie lubisz, to nie kupuj. I jeszcze na dodatek tak przedrożona w Polsce matcha, po co? To nie lepiej sobie kupić miętówkę? Na przykład ja najbardziej z moich ulubionych herbat to jest miętówka i rumianek. To są herbaty, które po pierwsze wasz brzuszek bardzo lubi, a po drugie one są tak smaczne i w ogóle nie trzeba nawet do tego cukru, ani miodu, nic. To po prostu smakuje pysznie samo w sobie i w ogóle na dowód tego i tu mam herbatę miętową. Więc to nie jest kłamstwo, to naprawdę nie jest kłamstwo, że ja tak bardzo lubię herbatę miętową. Oczywiście pamiętajcie pić wodę, nie tylko miętówki i herbatki i rzeczy z cukrem. Boże, właśnie, a propos rzeczy w ogóle z cukrem. Ja często nie mogę patrzeć na to, że młodzież gdziekolwiek idzie, to wiecznie ma jakieś puszeczki ze słodkim napojem. I ja nie mówię, bo słodkie napoje są spoko, ja też lubię. Ale po prostu pijcie wodę. Dlaczego wy ciągle musicie z tym napojem z cukrem? Wiecie, że to tuczy? Wiecie, że jak wypijecie sobie napój z cukrem, to czasami one mają tyle kalorii, na przykład nie, jak wypijecie sobie pół litra jakiegoś tam napoju wyskokowego, który będzie zawierał wysoką ilość cukru albo zamienników cukrów. Nie znam się na tych nazwach, ale to wszystko to są cukry, albo syrop glukozowo-fruktozowy. Wy myślicie, że co? O nie, to nie ma cukru, to ma syrop glukozowo-fruktozowy. Nie, to jest to samo. To tak samo wam podnosi, jak to się mówi, cukier we krwi. Tak mi się wydaje, zaraz specjaliści mi powiedzą, że nie. Ale no, na pewno na logikę lepiej jest wypić sobie herbatkę 3 razy dziennie, niż 3 razy dziennie słodki napój, który na przykład ma 200 kalorii, albo 200, tak mi się wydaje, że chyba takie napoje mają. Ja teraz nie mówię, że jestem hejterką słodkich napoi, bo ja też lubię. Ale nie można pić cały dzień jednego napoju. Możecie sobie wypić do obiadu, później na przekąskę, ale nie, że od razu wielki słoik. Kogo kto pije za słoika? No ale tak, pijcie zdrowsze napoje, nie zamieniajcie sobie posiłków słodkimi napojami, bo one... Patrzcie, jak na przykład zjecie sobie obiad, który ma powiedzmy 600 na przykład kepsa, nie? Dobra, żeby nie było. Ja najbardziej, jak na przykład jem kepsa albo pizzę, to ja najbardziej lubię do tego... Dobra, miałam mówić to, czego nie lubię. No ale muszę wam to powiedzieć. Ja najbardziej lubię do tego wypić sobie napój gazowany słodki. Wiele mam ulubionych, ale najbardziej tak lubię. Ale takie combo, to prawdopodobnie na przykład kebab ma 600 kalorii, napój ma 200 kalorii, mam łącznie 800 kalorii, rozumiecie? Więc jeżeli ja na przykład mówię, o ja chciałabym schudnąć, ale nie mogę, no to odstaw albo ogranicz. No bo niestety, ale te słodkie napoje troszeczkę nam dodają kalorii dziennie, więc jeżeli liczycie sobie kalorie, ale zapominacie liczyć o napojach słodkich, no to już teraz macie przepis, dlaczego nie chudniecie. Następna rzecz, której nie lubię. I mam nadzieję, że tutaj się w tym zrozumiemy, bardziej niż w tych słodkich napojach. Chociaż mam wrażenie, że dużo osób tak zaczyna, wiecie, kminić i analizować swoją dietę bardziej. Przynajmniej ludzie w moim wieku, tak? Ale nie mówię, bo ja regularnie mam słodkie napoje w domu, okej? Czasami kupuję z grzewkami. Ale wtedy staram się myśleć, kiedy je piję. Nie non-stop, nie cały dzień. Nie 3 do 3 posiłków w ciągu dnia. Następna rzecz też dotyczy słodkich rzeczy. I teraz, Boże, ja wyjdę na największą hejterkę słodkich rzeczy, ale nie. Ja jestem uzależniona od słodkich rzeczy, tak? Więc bierzcie moje rzeczy, które mówię z przymrużeniem. Choć ostatnio troszeczkę zmieniłam styl życia i staram się faktycznie myśleć o tym. Ale dobra, torty. Dlaczego teraz mówię o tortach? Dlatego, że Darni miał ostatnio urodziny i dostał taki wielki tort na nas dwóch. Rozumiecie? Cały wielki tort na nas dwóch. No i całe szczęście ten tort to jest chyba pierwszy w historii mojego życia tort, który, wiecie jak smakuje? Jak takie ciasto, nie biszkoptowe, tylko takie bardziej taka gąbczasta struktura, wiecie? Taka gąbka. I ona jest przełożona czekoladą, w środku jest czekoladą i tylko na górze jest taka cieniutka warstwa kremu, tylko po to, żeby, wiecie, kolor mu nadać. Taka podwójna, wygląda w sumie jak Kinder Bueno, bo jest biała i na górze ciemna. W ogóle, tak a propos rzeczy, które lubię najbardziej, jak mam ochotę na słodkie, to nie znaczy,
że mam ochotę na słodkie, to znaczy, że mam ochotę na Kinder Bueno. Tak, ale dlatego mi się też pewnie to tak kojarzy, ale no niestety ta góra nie smakowała jak Kinder Bueno. Tort był pyszny, tej góry nie jadłam, ale to w środku ta czekolada to było przepyszne, dlatego, że nie miało kremu. I moi drodzy, jak zapraszacie mnie na wesele, moi drodzy, temat wesela to w ogóle poruszę w innym odcinku, ale słuchajcie to, za każdym razem jak jestem na weselu, za każdym razem jak jestem na urodzinach jest tort. I co każdy mi mówi? Nie kochana, to jest dobre. Ja mówię, nie, ja nie chcę tortu, bo ja nie lubię, nie, ale taki cieniutki, tylko symbolicznie. Nie, ja nie lubię, bo ja naprawdę nie lubię tortów kremowych. No po prostu mnie po nich mdli, one są obrzydliwe. One w ogóle są takie mdłe w smaku. Jak ktoś mi powie, nie, ten nie jest mdły, to jest taka prawdziwa śmietana, taka robiona domowa, w ogóle wiesz. Nie, to zawsze smakuje źle. Te kremy zawsze smakują źle. I mogliby się dodać więcej cukru, więcej przypraw, więcej nie wiem czego tam się dodaje, to zawsze będzie się smakowało. No po prostu te kremy są nieprzyjemne, żeby to się jadło. Więc torty kremowe, jak mi powiecie, że nie, ten jest taki delikatny, śmietankowy, a taki niesłodki, to zawsze, Boże, jak słyszę, że tort jest niesłodki, to jaki ma być? No, przepraszam bardzo, jaki ma być tort? Jaki ma być tort? Niesłodki? To może zróbmy go o smaku bigosu. No nie wiem, dla mnie absurd, totalny absurd dla mnie, ale a propos rzeczy niesłodkich, to tego nie było w ogóle w moim scenariuszu skrupulatnie napisanym. Jak można jeść gorzką czekoladę? Powiedzcie mi, jak można jeść gorzką czekoladę? Jak ja chcę zjeść coś słodkiego, to ma być słodkie. To nie ma być coś, co nazywa się słodkim, ale nie da mi przyjemności. To ma być coś słodkiego, co ja w smaku lubię, co mnie zaspokoi, tak jak właśnie Kinder Bueno, czy Kinder Country, czy w ogóle Kinder... Moja słabość. Możemy o tym nie mówić? W każdym razie, jak mam ochotę na coś słodkiego, to nie chcę czegoś, co nie smakuje słodko. Nie chcę czegoś, co nie jest słodkie, co jest prawie słodkie, co to jest takie niesłodkie. Albo, no nie, jak masz ochotę na coś słodkiego, zjedz sobie kilka kostek czarnej czekolady. No ale to będzie dla mnie jak jedzenie za karę. Jezu, wiecie co było zawsze najgorsze? Jak się jechało na przykład, nie wiem, do babci, czy do jakiejś cioci, czy w ogóle do kogoś, czy jakaś pani wam dała na przykład na urodziny czekoladę gorzką. No i co ja miałam z tym robić? Ja dawałam ją rodzicom. I rodzice udawali, że ją lubią. Przecież jak ktoś mi powie, że lubi gorzką czekoladę, to mi się wydaje, że po prostu udajecie. Wam się wtedy w głowie wydaje, że nie no, jem gorzką czekoladę, czyli to jest samo zdrowie, więc mogę tego jeść ile chcę. Nie, to nie jest po pierwsze samo zdrowie, a po drugie to nie jest w ogóle smaczne. Więc jak chcesz zaspokoić potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego, to jak lubisz słodkie napoje, wypij słodki napój. Jak lubisz tort kremowy, niesłodki, nie no, do tego kremowego niesłodkiego. Kremowy, słodki tort, jak lubisz, to zjedz. Ale nie mów mi, że zastępujesz sobie słodycz czymś niesłodkim. Oczywiście, teraz inna kwestia, dietetyczne słodycze, to jest zupełnie inna bajka. One są słodkie. One mają zamienniki cukru, one są słodkie. Ale to nadal, to nie jest tak, że ja unikam cukru, ale jem syrop glukozowo-fruktozowy w napojach, w słodyczach i tak dalej, czy jakiś tam, nie wiem, nie wiem jak się nazywa ten cukier zamiennik. No w każdym razie dla mnie to jest nadal cukier, nie? To się nazywa bez cukru, ale dla mnie to jest nadal cukier. I ja pewnie się mylę, pewnie mi powiecie, że nie, to nie jest cukier i to nie podnosi glukozy we krwi, czy tam cukru we krwi, ale dla mnie to jest też cukier. No to ja już wolę coś, co, jeżeli to faktycznie ma ten glukozowo-fruktozowy, czy jakiś inny zamiennik, ważne, że jest słodkie. Jeżeli zaspokaja moją potrzebę słodyczy, to okej. A nie, że będziemy teraz udawać, że coś bierzemy niesłodkie. Więc jeszcze a propos słodyczy niesłodkich, to tak, czekolada czarna, ale w ogóle czekolada. Kocham czekoladę. Takim nadzieniem truskawkowym w środku. O Boże. To kolejna kwestia z rzeczy słodkich, które mają być słodkie, ale ludzie wam mówią, to nie, to weź sobie takie mniej słodkie. Bubble tea. Moi drodzy, bubble tea ma być słodkie. I nie ma być za słodkie, ani nie ma być gorzkie. I na przykład, jak ja idę i na przykład ktoś z moich znajomych sobie zamawia 0 cukru, to ja sobie myślę, to po co ty w ogóle chcesz bubble tea? Żeby te kulki? No chyba, że dla tych kulek. No ale ja jak chcę bubble tea, to jest dla mnie tak, mam ochotę na deser, to idę na bubble tea. Ale muszę wam powiedzieć, że w ogóle nie jestem fanką bubble tea. Bo właśnie zawsze jest albo za słodkie, albo zbyt takie, wiecie, gorzkie, bo na przykład dają do tego czarną herbatę i ja ogólnie zawsze piję herbatę bez cukru, nawet czarną, ale no to nie piję jej na deser, nie? I mimo, że są te kulki, one są słodkie, tam na górze coś jest polane, jest słodkie, ale no nie. Jedyną taką bubble tea, którą lubię, to jest taka herbata, która jest, ona w ogóle nie wiem, czy ona jest na bazie w ogóle herbaty tak naprawdę. To jest taki bardziej shake chyba i on na górze ma, słuchajcie, taką piankę serową. O Jezu. To zawsze to w Chinach pierwszy raz piłam i w Singapurze też to mamy i to jest takie dobre, o Jezu, ale no ta herbata musi być, no nie wiem, przynajmniej te 75% cukru, nie? Jak oni tam zawsze pytają się, no bo 100% przesada, choć w niektórych miejscach 75% to jest też przesada, więc to już jest wtedy za słodkie, więc bubble tea z uwagi na ryzyko, że albo będzie za słodkie, albo będzie za gorzkie, po prostu unikam. Ja wtedy wolę iść naprawdę, nie wiem, kupić sobie do cukierni jakieś ciasto, jakiś taki wypiek, wiecie, jakąś tam, no tu może nie ma tam drożdżówek
tak zwanych, ale jakieś takie, wiecie, słodkie ciasteczko, ponczuś czy jakieś takie rzeczy wolę niż zaryzykować tym bubble tea, bo wiecie, ja też patrzę zawsze na kalorie, nie? Kalorycznie będzie to tyle samo, a jeśli chodzi o poziom satysfakcji, to będzie o wiele mniejszy, jeżeli okaże się, że na przykład bubble tea jest za słodkie, no bo rzecz nie może być za słodka. I tak samo jeżeli się okaże, że jest zbyt gorzka, że taka bardzo wychodzi wytrawna, że tylko te kulki są słodkie. Albo jeszcze czasami jest, że te kulki są zrobione z herbaty Earl Grey, nie wiem jak to się mówi, no tej czarnej herbaty to już w ogóle, nie? No to wtedy, to co to za deser? To w ogóle nie jest deser, to ja już bym wolała, a i tak ma pewnie masę kalorii, więc już bym wolała sobie kupić na przykład, nie wiem, nawet kisiel bym sobie w domu wolała zjeść niż to, jeżeli mamy porównywać do takiej struktury żelkowej. I jeszcze z takiej rzeczy jedzeniowych, bo w ogóle widzę, że sobie wypisałam na liście jedną rzecz, która nie jest jedzeniowa. Jestem ciekawa, czy macie z tym do czynienia. Jeżeli tak, to dowiecie się, co o was myślę. Dobra, w każdym razie, ostre sosy. Powiedzcie mi, jak można jeść ostre sosy? Po co? Przecież to boli. Przecież wy nic nie czujecie. Na przykład, nie wiem, już jak mówimy o tych kebabach, bo ja bardzo lubię kebaby. Jak idziecie na kebaba i bierzecie z ostrym, to wy nawet nie czujecie smaku mięsa. Wy tylko czujecie, że was pali język i czujecie to palenie w gardle i na języku przez następnych kilka godzin. Przecież to piecze, to boli. Ty jak jesz, to jesteś cały czerwony. Się pocisz. No to jest normalne, potem cię brzuch boli, potem następnego dnia mówisz, że 2 razy piecze, bo jeszcze cię potem w toalecie piecze. Po co? To nie lepiej sobie zjeść, wiecie co, na przykład ja to w ogóle kepsa często jem nawet bez sosu. O, i teraz będzie w ogóle, o, jaka ze mnie alternatywka, ale tak, bo ja lubię smak tego mięsa, bo wiecie, no musicie też wybrać sobie dobre miejsce, gdzie jest to mięso smaczne. Więc jak jest dobra kebabownia, to wy nie potrzebujecie do tego sosu, nie wiadomo jakiego, bo samo dobrze przyrządzone mięso z frytkami, bo to jest mój ulubiony kebab i wiem, że pewnie powiecie, że z frytkami to nie kebab, ale dobra, ja tak lubię, okej, mogę tak lubić, ja tylko wyrażam swoje zdanie, okej? Proszę nie hejtujcie. Szanujmy swoje... Ej, ja chciałam teraz powiedzieć, że szanujmy swoje gusta smakowe, a okazuje się, że ja hejtuję wasze. Dobra, to hejtujcie mnie. Hejtujcie moje smaki też. W każdym razie, wtedy ja nie potrzebuję sosu, ale jak już, to sos czosnkowy, coś tego typu. Ostre sosy są w ogóle do bana. Do bana i dla mnie mam wrażenie, że ludzie, którzy idą i biorą najostrzejszy, to na przykład, szczególnie faceci tak lubią robić. I teraz, żeby nie był do was przytyk, bo ja więcej mam znajomych chłopaków i zawsze miałam, więc to nie jest tak, że jestem hejterką chłopaków, ale zawsze moi znajomi chcieli wykazać się męskością, biorąc najostrzejszy, a potem ledwo mogąc zjeść to, nie? Smakuje mi i wiesz, a tam się cali się gotują, nie? Wręcz normalnie się pocą. Więc nie, jedzenie ostrych sosów to nie jest męskość. Jeżeli chcecie zjeść coś smacznego, jeżeli lubicie troszeczkę pikanterii, okej, ale nie róbcie sobie takiej krzywdy, że jecie, wiecie, nie wiadomo jakie ostre, po to, żeby komu to pokazać. Każdy ma to gdzieś, tak szczerze. Przez chwilę się pośmieję, że ale ten dostaniecie chwilę atencji, ale potem co? Potem to wy będziecie następnego dnia, przez następne 3 dni mieli problemy żołądkowe. Szkoda w ogóle lepiej róbcie przyjemność dla siebie, a nie żeby pajacować przed znajomymi. Po co macie dawać im przyjemność, że mają się z kogo pośmiać? Zróbcie sobie przyjemność, zjedzcie coś, co wam smakuje. Prosta sprawa. Dobra, i z takich rzeczy niejedzeniowych sobie przygotowałam 2. Jedna rzecz, dobra, śmietankę zostawię na koniec. Więc teraz jeszcze taka lajtowa rzecz, kwiaty. Zbliża się Dzień Kobiet. Powiedzcie mi tak, po co mi kwiaty? Mówię o kwiatach ciętych, bo kwiaty doniczkowe są super, bo one mogą być przez dłuższy czas w domu, można je pielęgnować, będą przypominać wam o osobie, od której je dostaliście, ale kwiaty cięte, które będą trzymały jakieś 3 dni przy dobrych wiatrach do tygodnia. I dobra, nie mówcie mi, że wasze kwiaty trzymały 2 tygodnie, bo były ze szczerego serca. Tak sobie mówcie. No ale tak nie jest. Te kwiaty prędzej czy później to co, jak po 2 tygodniach umiera, to znaczy, że co? Że koniec tej miłości? No nie. Kwiaty to jest zbędny wydatek i widziałam właśnie na Instagramie, że już teraz się, wiecie, ludzie udostępniają jakieś tam posty, że wiecie, jakieś takie wielkie bukiety, co kosztują tygodnie pracy lub też tysiące. I tak sobie myślę, o co mi byłyby kwiaty za kilka tysięcy, żebym zrobiła sobie zdjęcie na Instagrama? No ale co z tego? To nie lepiej na przykład, nie wiem, przykładowo jak kosztuje taki bukiet kwiatów, nie wiem, 2-3 tysiące, to ja wolę, żeś mi torebkę kupił, nie? Oj, teraz powiesz, że jestem materialistką. No nie! Ja po prostu myślę racjonalnie. Mogę mieć coś, co mogę mieć na całe życie, torebkę, nosić ją, albo jakiś inny upominek, nie wiem, biżuterię, bransoletkę, naszyjnik, za nawet mniejszą kwotę niż ten twój bukiet potężny instagramowy, kontra właśnie bukiet, który będę miała w wazonie przez kilka dni, aż mi wyschnie, ewentualnie mogę go ususzyć, ale będzie on tylko zbierał kurz. Więc moi drodzy, nie kupujcie... Dobra, i tak nie chciał mi kupić kwiatów. Ale nie kupujcie, dobra? Nie kupujcie mi kwiatów. Kwiaty są niepotrzebne. Ja zamiast... I powiesz, dobra, ale przecież mogę kupić 1 różę, albo tam na przykład 3 róże, zresztą mogę kupić przecież bukiet za 100 zł. No tak, ale równie dobrze zamiast wydać 100 zł na bukiet, możesz zabrać mnie
mnie do restauracji w ten Dzień Kobiet i kupić mi smaczny posiłek i ja się będę cieszyć i to będzie miało dla mnie większą wartość, bo ja wtedy spędzę jeszcze z tobą na przykład godzinę czasu, 2 godziny czasu i towarzystwo twoje da mi więcej niż te kwiaty, które będą w domu schły. I dobra, jeżeli lubicie symboliczne rzeczy, to też tak samo nie dawajcie kwiatów, bo kwiat jest symbolem tylko na 3 dni. Jeżeli chcecie dać symbolicznie coś, to dobra, dajcie te róże, co nigdy nie więdnie, takie tam sztuczne są rzeczy, jakieś tam, nie wiem jak to się nazywa, nie mówię o sztucznym kwiacie, tylko taki, co jest zimitowany, że jest tak jak prawdziwy, że on tam nigdy niby nie więdnie, nie wiem, tego nigdy nie miałam. Albo kupcie w doniczce jakiś ładny kwiat, który dziewczyna lubi, bo dziewczyny lubią ogólnie kwiaty, bardzo dużo dziewczyn lubi kwiaty. Albo faktycznie jakiś malutki upominek, który będzie mogła zawsze nosić, będzie miała go symbolicznie, wiecie, nawet naprawdę jakiś, to nie musi być nic drogiego, to może być też coś za 100 zł, tak jak chcieliście spędzić, chciałam powiedzieć spend 100 zł. Ja to już, widzicie, już polskiego zapomniałam, już tylko po amerykańsku, wiecie. Nie spędzić, tylko spend, czyli wydać. Jeżeli zaplanowaliście sobie wydać 100 zł, no to te 100 zł wydajcie na przykład na, mówię, bransoletkę, pierścionek. Nawet już lepiej jakiś kosmetyk, ale nie, kosmetyk to tak myślę, że słabo ogólnie. Lepiej faktycznie coś takiego trwałego. Więc kwiaty są na nie. Ostatecznie, jak już naprawdę uważacie, że przypał bez kwiatów, jedną różę. Wystarczy. Przysięgam, wystarczy. To kosztuje, podejrzewam, 10 zł. No chyba, że róże teraz podrożały, ale wydaje mi się, że 10 zł za różę to jest chyba maks. I wtedy do tego malutki upominek i gitara. Ale w ogóle najlepiej to bez kwiatów. Bądźcie alternatywkami jak ja. Ja w ogóle mentalnie jestem alternatywką od zawsze. Nigdy nie lubiłam tego, co wszyscy lubili. Nigdy. Ale oczywiście z wyjątkami, nie? Żeby nie było. I teraz ostatnia rzecz, której nienawidzę, szczerze nienawidzę i jeżeli z tego korzystasz, to jesteśmy wrogami. Nie żartuję. Vapy. Czy jak wy to nazywacie? Elektroniki, jednorazówki, te wszystkie wasze likwidowe cudeńka, co lubicie sobie palić. Po co? Po co wam te smoczki? I tak, jedni to palą, bo na przykład myślą, że są cool. Czują się tak, wiesz, fancy, jesteśmy tacy na topie, wiecie, wszyscy to robią i ja też jestem taka, wiesz, lepsza. Ja sobie palę, mogę, legalnie, a ty nie. Chociaż wiem, że nastolatkowie też palą. I to jest takie poczucie, że jestem troszeczkę lepsza, jestem fancy, albo przynależę do grupy palaczy i tych wejpiarzy. Chociaż nie wiem, jak to się u was mówi, ale no w Singapurze nazywa się to vapem i vapy ogólnie w Singapurze są nielegalne. Nie można tu palić elektroników, ani żadnych tego typu rzeczy. Są tylko zwykłe fajki, takie śmierdziele, albo nic. Nawet nie ma shiszy, ale dobra. To nie dlatego nienawidzę tego, bo nie nienawidziałam tego nigdy. Druga kategoria ludzi, którzy palą vapy, to są ludzie, którzy palą, bo zawsze są od czegoś uzależnieni. Zawsze byli od czegoś uzależnieni. Tacy ludzie w moich oczach, wiesz, ja sobie tak myślę, naprawdę nie chcesz tego robić i pokonuje cię jakiś, wiesz, pachnący smoczek? Pokonuje cię to? Nie masz silnej woli? Nie wiem, chodzisz na siłownię, potrafisz trzymać dietę, biegasz regularnie, nie wiem, jesteś uczynny, robisz jakieś rzeczy, masz super pracę, jesteś pracowity, jesteś zdolny, masz talenty, nie wiem, śpiewasz, grasz, cokolwiek jesteś dobry, potrafisz się zmobilizować, a pokonuje cię vape? Bo jesteś uzależniony? Bo się przyzwyczaiłeś do ciumkania? No daj spokój. Po prostu kojarzy mi się to z pewnego rodzaju słabością, z którą uważam, że ludzie są w stanie walczyć. Ja wiem, że nikotyna i w ogóle, ale ludzie takie bajeczki opowiadają o tym, że na przykład nie, ja tylko bez nikotyny. No to po co to ciumkasz? I albo nie, ja to potrafię odstawić. Tak, potrafię odstawić, a potem skutki uboczne, klucha w gardle, poddenerwowanie. No nie, jeżeli masz skutki uboczne tego typu, że twoje ciało na to reaguje, to znaczy, że jesteś uzależniony. Że byłeś, jeżeli odstawiasz. Ale nie, ty możesz. Ja na luzaczku potrafię odstawić. Nie potrafisz. Większość z was nie potrafi odstawić. Myślę, że są jednostki, które mają na tyle silną wolę, że potrafią odstawić, ale bardzo często na przykład uważają, że nie chcą, nie potrzebują, bo to lubią. No ale to sobie szkodzicie. Wy wiecie w ogóle, co w tych liquidach jest? Powiecie, że tak, bo jest skład. Nieprawda. Tam nic nie wiadomo. Ile osób sobie rozwaliło płuca? Zresztą dobra, nie chce mi się gadać na to, bo ja zaraz jestem taka wkurzona, że ktoś sobie niszczy zdrowie czymś takim, jak to w ogóle, to wam daje tylko przyjemność na chwilę, a tak naprawdę przez większość dnia chodzicie poddenerwowani do momentu, jak sobie nie zaciumkacie. To jest porównywalne do tego, jak, nie wiem, małe dziecko jest tak przyzwyczajone do bliskości matki, że musi być obok, a wy musicie mieć tego ciumka. To sobie kupcie smoczek, naprawdę. Kupcie sobie smoczek albo idźcie się przytulić do mamy, no. Więc moi drodzy, wybaczcie za moją bezpośredniość, ale tak właśnie uważam, to jest moja opinia i no mam nadzieję, że was nie uraziłam, mam nadzieję, że może na kogoś wpłynęłam w pewnych kwestiach, na przykład ograniczania cukru. Nie mówię o rezygnowaniu, ale z ograniczaniu cukru i walki z uzależnieniami. Po prostu pokażcie sobie sami, że jesteście silniejsi niż właśnie na przykład nałóg cukrowy. Ja też jestem od tego uzależniona, ale potrafię powiedzieć
powiedzieć sobie nie. Potrafię powiedzieć sobie nie. Nie muszę mieć codziennie czegoś słodkiego. A jeżeli wy nie potraficie sobie nawet raz w tygodniu odmówić słodkiego, bo przecież co to takiego, tylko 2 cukiereczki, no to znaczy, że jednak ten cukier za wami chodzi. Więc ja na przykład lubię sobie udowadniać, że potrafię. Na przykład zrobiłam sobie raz, i teraz ktoś mnie pewnie też skejtuje, bo wiem, że te wszystkie rzeczy jedzeniowe to zawsze triggerują jakieś tam grupy społeczne, ale na przykład ja, żeby sobie udowodnić, że potrafię, że mam silny charakter, że mam silny, jak to się mówi, że mam silną własną wolę, czy coś takiego, jakoś to się tak mówi, to na przykład zrobiłam sobie kilka razy 16-godzinną przerwę od jedzenia. I że po prostu postanowiłam sobie, że jem do tam na przykład, nie wiem, 18 i potem zaczynam dopiero 16 godzin później. I mimo, że wiecie, czułam głód, to potrafiłam sobie, wiecie, postanowić coś i tego dokonać. Więc dla mnie na przykład ludzie, którzy potrafią coś takiego zrobić, uważam, że mają naprawdę szacunek i potrafią góry przenosić, jeżeli potrafią sobie swoim najskrytszym potrzebom i słabościom odmówić. Że potrafią sobie powiedzieć nie, rezygnuję. Ale nie mówię, że teraz na przykład, nie wiem, jak pijecie codziennie alkohol, czy jecie codziennie słodycze, to sobie raz tylko w tygodniu zrezygnujecie i sobie udowodnione, że nie jesteście uzależnieni. To nie jest jeszcze dowód na to, że nie jesteście uzależnieni. Ja, tak jak mówię, potrafię to kontrolować, ale i tak uważam, że jestem uzależniona od tego cukru. Lubię ten cukier i jak tylko mam okazję, to chciałabym jeść. Mam tego świadomość, że to jest też właśnie takie psychiczne uzależnienie od spożywania tego, ale wiem, że jakbym się uparła, to bym potrafiła, ale tak na dobrą sprawę nie chcę. Ja wiem, że bardzo dużo osób też ma to z vapami, z innymi używkami, ale czasami warto dla zdrowia, dla samego siebie, albo dla sprawdzenia, czy jesteście na tyle mocni, zrobić sobie jakąś dłuższą przerwę i sprawdzić, czy macie na tyle silną wolę, żeby sobie czegoś odmówić i że to wy macie kontrolę nad swoim ciałem, a nie jakieś używki, czy cukier, czy jakieś słodkości, słabości mają nad wami kontrolę. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że takie wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i dajcie znać, co uważacie o moim tutaj wywodzie. Taką mam opinię, może trochę kontrowersyjną, może mniej, ale mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przy tym odcinku i że może coś z tego wyciągniecie. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, pa!